To nie jest mój pierwszy inteligentny dzwonek, który testuję, ale jest to pierwszy inteligentny dzwonek, który testuję i będę mógł Wam polecić i którego recenzję dzisiaj Wam zaprezentuję. Oto Netatmo Doorbell. Netatmo to francuska firma, która robi sprzęty w HomeKit od dość dawna. Ja miałem okazję testować ich kamerę, miałem okazję testować ich smart ogrzewanie, a teraz przyszedł czas na inteligentny dzwonek. Inteligentny dzwonek, czyli urządzenie, które montujemy na zewnątrz naszego domu albo mieszkania, tak żeby osoby postronne, które przychodzą do nas, mogły się odpowiednio przywitać do kamery. Tutaj w tym miejscu jedyne, o czym wspomnę, żebym później nie zapomniał: jeżeli macie dom, to pół biedy, ale jeżeli macie mieszkanie w bloku, to pamiętajcie o tym, że nie możecie tak o sobie nagrywać osób, które tam przebywają, zgodnie z aktualnie panującym prawem, tylko musicie mieć ich zgody. Więc to jest zawsze taki temat dosyć drażliwy. Ale już przejdźmy do samego dzwonka. Tak jak widzicie, dzwonek jest na bazie prostokątu. Ma trzy kolory: czarny, taki szary i srebrny. Srebrny to jest również przycisk. Za pomocą niego dzwonek dzwoni do drzwi. Bardzo istotna rzecz jest taka, że to jest dzwonek, którym ma wymienić Wasz istniejący dzwonek do drzwi. Czyli on musi mieć podpięcie do tego gongu, który wydaje dźwięk, gdy ktoś do Was dzwoni. W przeciwnym wypadku nie będzie działać. Przetestowaliśmy. To wszystko piszę w instrukcji, ale instrukcja jest gruba, więc stwierdziliśmy, że będziemy mądrzejsi od instrukcji. Gdy go montowaliśmy, nie byliśmy. Straciliśmy chyba ze 2 godziny czasu, więc pierwsza dobra rada: czytajcie instrukcję i wszystkie punkty. Jeżeli coś jest na 23 punkcie, robicie to, co jest na 23 punkcie. Trochę informacji technicznych o tym dzwonku. Dzwonek ma wsparcie dla HomeKit, ale nie dla HomeKit Secure Video, póki co, ponoć ma je dostać. Dzwonek ma tak, kamerkę 1080p Full HD z HDR-em, więc ta jakość jest przyzwoita. Nie jest to 4K, ale jeszcze nie widziałem żadnej jakiejś takiej dobrej kamery z 4K, póki co najwyżej to było 2K. Ma rozpoznawanie osób, ma czujnik ruchu, który go wyzwala, ma również światełko, żeby móc widzieć w ciemnościach, czyli IR. Więc wszystkie te takie podstawowe rzeczy, które byśmy oczekiwali od inteligentnego dzwonka, Netatmo posiada. Ten dzwonek to jednak nie wszystko. Ważne jest, żebyście nie zgubili nic z tego pudełka, bo jest tam kilka ważnych rzeczy, o których powinniśmy pamiętać. Jest co prawda pełen unboxing tego wszystkiego, więc możecie sobie do niego pójść. Niemniej jednak na potrzeby recenzji pokażę Wam kilka elementów, które znajdziemy w pudełku, które są naprawdę istotne. Wszystko piszę w instrukcji, ale jak wiecie, niekoniecznie zawsze czytamy instrukcje, więc wspomnę o nich. To jest główna płytka, którą przywiercicie do ściany i na której montujecie zamek. Przywiercicie do ściany. Tutaj zresztą rekomenduję, żeby to robić raczej śrubokrętem niż wkrętarką. Ważna rzecz jest taka, że ten zamek potrzebuje stałego zasilania, czyli możecie go na przykład wpiąć tam, gdzie był dotychczas Wasz dzwonek do drzwi, z tym, że on nie pasuje do puszki elektrycznej, więc tak czy siak musicie nawiercić otwory. Tak jak widzicie, to jest dosyć wąskie, więc puszka będzie wychodzić. Po to jest właśnie taka zaślepka, żebyście mogli ją sobie zamontować i wtedy będziecie mieli taki ładny czarny panel. Ten dzwonek możemy również umieścić na furtkach. Też jest taka opcja, więc to nie jest żaden problem. Poza tym mamy taką małą kostkę, to przez nią przeciągamy kable. I tutaj wpinamy kable, żeby dzwonek działał na zasilaniu. Jest tutaj zresztą kilka takich mechanizmów, między innymi taka specjalna śruba, żeby go zamontować, żeby nikt nam go nie ukradł. I element jeszcze jeden, czyli ten oto moduł. Ten oto moduł jest bardzo ważny. Piszę o tym w instrukcji, ale nie doczytaliśmy, dopiero potem się dowiedzieliśmy. Ten moduł musi być wpięty do Waszego gongu. Do tego gongu, który wydaje dźwięk dzwonka. W przeciwnym wypadku dzwonek się sam nie sparuje. Więc to wpinacie tam, gdzie jest fizycznie dzwonek, a to wpinacie tam, gdzie jest przycisk tego dzwonka. Aplikacją do sterowania jest Netatmo. Teraz Krzysiek nam zadzwonił. Widzicie, że już przyszły 2 pusze. No i teraz przychodzi połączenie z Netatmo Doorbell. Więc to jest fajne, że mamy tak, jakbyśmy po prostu mieli wideo rozmowę.
Tu akurat coś łączy. Bo tam mam akurat słabe Wi-Fi, o tym zresztą też zaraz będę opowiadał. Tak, to jest kwestia Wi-Fi, ale dobra. Tutaj widzimy dotychczas, jak ktoś przychodził, a gdy wejdziemy sobie w HomeKit, w Netatmo Doorbell, no to mamy tutaj wszystkie opcje HomeKit, czyli mamy opcję na żywo, czyli widzimy, co się dzieje. Mamy też możliwość rozmowy dwukierunkowej, czyli możemy z daną osobą, z kurierem, czy z kimkolwiek sobie porozmawiać. I wracając do samej aplikacji, tutaj też już mamy jakby funkcję rozmowy. Możemy właśnie wyłączyć mikrofon, głośnik i porozmawiać na przykład z kurierem albo z Krzyśkiem, jeżeli do Was przyjdzie Krzysiek ze SmartMe. To też oczywiście. No i mamy w czasie pokazane, kiedy został wykryty ruch, kiedy ktoś zrobił, kiedy ktoś przyszedł, mamy strefy alertu, czyli możemy sobie zaznaczyć, gdzie on ma działać, co ma go interesować. No i mamy takie podstawowe ustawienia z aplikacji. Ja akurat mam go w przedpokoju. No a tutaj mogę sobie skonfigurować jego sieć Wi-Fi, podpięcie do Apple HomeKit. A samym Apple HomeKit mam po prostu możliwość dopięcia go do różnych automatyzacji. Aczkolwiek tutaj jakiejś automatyzacji specjalnie nie widziałem sensu. Kiedy taki dzwonek nam się przydaje? I po co jest nam smart dzwonek, a smart dzwonek sam HomeKit? Możemy go mieć właśnie do sytuacji, gdy przyjdzie kurier, z którym chcemy porozmawiać, nie jesteśmy w domu i możemy na przykład powiedzieć, żeby zostawił paczkę u sąsiada. Albo ktokolwiek do nas przyjdzie, to używa tego jako dzwonku. Dla mnie to, co było naprawdę super, to jest to, że siedzę sobie w pracy, w moim home office i dostaję powiadomienie, że ktoś do mnie przyszedł. Nie muszę iść do drzwi, mogę z tą osobą sobie wygodnie porozmawiać. Co jest w ogóle genialne w HomeKit, to było to, i co mnie zaskoczyło, że pojawia się nawet wyświetlanie na Apple TV. Czyli jeżeli macie Apple TV i ktoś do Was zadzwoni, a Wy jesteście w trakcie oglądania filmu, to pojawi się po prostu ikona. Pojawi się film, wideo na żywo z tą osobą po tamtej drugiej stronie. I to jest właśnie super, że siedząc w danym miejscu możecie z osobą porozmawiać, a jeżeli macie smart zamek, to możecie nawet kogoś wpuścić do mieszkania. I to jest właśnie jak dla mnie ta genialność tego typu rozwiązań. Teraz opowiem Wam trochę o minusach tego dzwonka, bo on nie jest idealny. Zacznę od tego, że jego montaż nie jest banalny. My to robiliśmy we trójkę, z czego 2 osoby z uprawnieniami elektrycznymi. Oczywiście nie potrzebujecie tego, ale instrukcję trzeba od dechy do dechy przeczytać. W 5 minut tego nie zamontujecie. Potrzebujecie to przywiercić do ściany, podpiąć odpowiednio kable, pamiętać o tym, żeby podpiąć ten moduł stricte do gongu, więc to nie jest prosta i bezproblemowa instalacja, moim zdaniem. Można by tu kilka rzeczy usprawnić. Z drugiej strony jest to rozwiązanie takie trochę ciężkie do ściągnięcia, czyli jak ja miałem dotychczas dzwonki, to można by było po prostu ściągnąć, on by tam coś popipczał i tyle. Z Netatmo tak prosto nie jest, on już jest tak zamontowany, że trzeba się z tym pomęczyć. Poza tym, nie ma wsparcia dla HomeKit Secure Video. Ma wsparcie dla HomeKit, ale nie dla HomeKit Secure Video. Na to czekam, mam nadzieję, że będzie lepiej. I miałem z nim problemy, jeżeli chodzi o Wi-Fi. Mimo, że poprawiłem sobie Wi-Fi, możecie sobie zobaczyć nawet artykuł na SmartMe w jaki sposób, to tutaj musiałem wręcz pociągnąć wzmacniacz, żeby był blisko tych drzwi zewnętrznych. To jest urządzenie, które powinno być na zewnątrz, więc on powinien mieć silne to Wi-Fi, żeby być w stanie nawet odebrać słaby sygnał, a tutaj potrzebujecie pełnego sygnału praktycznie, żeby ono dobrze działało. Więc o tym musicie pamiętać. Podsumowując, Netatmo zrobiło bardzo fajny dzwonek. Czekamy na HomeKit Secure Video. Myślę, że przyjdzie. Jest to zdecydowanie lepszy dzwonek niż wszystkie inne, które dotychczas miałem. Wszystkie inne wydają się przy nim być zabawką. A to jest prawdziwy, faktyczny dzwonek, który możemy zamontować, który ma wszystkie funkcje, których byśmy oczekiwali. I to jest bardzo fajne. Jest jednak kilka rzeczy do poprawy. Właśnie ten Wi-Fi, sposób montażu. I tutaj dałbym trochę pole do manewru Netatmo z jakąś nowszą jego wersją, żeby to poprawili, żeby to było prostsze i działało o trochę słabszych warunkach, tak bym powiedział. Więc tak nie wiem, w skali od 1 do 5 dałbym mu taką 4 z plusem, coś takiego. Ale ogółem jestem z niego zadowolony. A sklep, w którym możecie ten dzwonek kupić, to jest inteligentny dom CO.
Z tego sklepu dostaliśmy właśnie produkty Netatmo, dzięki czemu mogę Wam je pokazać i link do tego sklepu znajdziecie w opisie do tego filmu. Ja mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Serdecznie zapraszam Was do naszych pozostałych recenzji. Mamy sporo rzeczy z Netatmo. No i oczywiście do oglądania naszych pozostałych filmów. Dzięki i do zobaczenia.